Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Faust i cóż, serdecznie wam dziękuję za oglądanie poprzedniego filmu z achievementu 30 Minutes of Hell. Liczby na nim stale rosną, ciągle jestem pod wrażeniem jak edytowanie filmów może tak poprawić ich oglądalność. Ponadto w końcu na kanale wybiło 10 000 subskrypcji, dlatego czas w końcu na jakiś stream. Zapraszam was w tę środę wieczorem na multiplayer w Hearts of Iron 4 z widzami. Będzie jak zwykle średnio, a może nawet fajnie. A teraz już bez zbędnego gadania przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Dziś, moi drodzy, będzie gameplay połączony z krótką lekcją historii, albowiem spojrzymy sobie bliżej na postać Edwarda VIII oraz przyjrzymy się dokładniej jego abdykacji, a w grze podejmiemy się odpowiedzi na pytanie, co gdyby Edward stał się królem absolutnym. No i przy okazji zrobimy sobie achievementa William Wallace, o którym opowiem później. Tak więc zaczynamy naszą rozgrywkę jako Zjednoczone Królestwo w 1936 roku, kiedy to król Jerzy V, popularny wśród swojego ludu, był ostoją społeczeństwa w trakcie I wojny światowej. Jednak niedługo nadejdzie czas na zmiany, dlatego wybieramy cel narodowy zmiana kursu. Spowoduje to zmniejszenie się popularności demokratów i wzrost popularności pozostałych ideologii. W badaniach przez całą grę będę szedł raczej klasycznie, to jest poprawiając gospodarkę, a także, co może was teraz zdziwić, zmienię doktrynę na przewagę ogniową. Jeśli chodzi o budowę, to budujemy maksymalną ilość fabryk wojskowych na całej powierzchni wysp, zaczynając od prowincji z najlepiej rozbudowaną infrastrukturą. Produkcję ustawiam na artylerię, sprzęt piechoty i sprzęt wsparcia. Szybko ustawiam produkcję okrętów w Szkocji i przerzucam tam również resztę floty. Skoro ją mamy, będziemy mogli ją później wykorzystać. Siły powietrzne oprócz tych na lotniskowcach wycofuję do magazynów, na razie nie będą nam potrzebne. Okej, początek gry już mamy ogarnięty, w takim razie lecimy dalej. No i tragiczny dzień, 20 stycznia 1936 roku, to moment, kiedy zaczyna się nasza historia, umiera Jerzy V, a koronę dziedziczy Edward, który niestety na początku nie jest przesadnie popularny. Okej, cel narodowy gotowy, wybieramy następny, jednak aby dalej podążać drogą króla, musi najpierw dojść do jego małżeństwa z Wallis Simpson, dlatego wybieramy teraz częściowe dozbrojenie. Okej, dalej możemy wzmocnić imperium o 10% stabilności. Także doradca wzmacniający budowę fabryk wojskowych będzie użyteczny. Otóż to, problem narodził się właśnie przy małżeństwie z Wallis Simpson. W dzisiejszych czasach, gdy William poślubił Kate Middleton, która nie pochodziła z arystokracji, nikt nie miał mu tego za złe. Jednak w 1936 roku taki mezalians, szczególnie z rozwódką, był zdecydowanie niedopuszczalny. I tutaj rodzi się kwestia, co dalej. W naszej historii Edward ustąpił i poślubił Wallis, nie będąc królem. Jednak my spróbujemy przeforsować jego królewski ślub i utrzymać go na tronie. Ponieważ wiem, że rządy dominiów także sprzeciwiają się tej decyzji, zbiorę ich wojsko i wyślę gdzieś na Pacyfik. Jeśli otwarcie wypowiedzą mi posłuszeństwo, ich armie nie będą zagrażać moim, kiedy wrócę po utracone ziemie. No i teraz zacznie się seria eventów, wydaje mi się, że całkiem losowa, w której będziemy zyskiwać lub tracić poparcie społeczeństwa, a było ono całkiem podzielone. Większość gazet była zdecydowanie nieprzychylna takiemu małżeństwu, tak samo kościół i arystokracja, jednak prości obywatele w dużej części patrzyli na to małżeństwo jak na romantyczny znak zmiany czasów. Osobiście nie ukrywam, że w tej kwestii bardziej skłaniałbym się stanąć po stronie Edwarda, jednak rozumiem też, jak bardzo taki ślub zachwiałby wtedy systemem wartości Brytyjczyków. W naszej rozgrywce król odnajduje zwolenników oraz poparcie wielu osobistości, które są gotowe go wspierać ponad ideologicznymi podziałami. Są to Winston Churchill, Oswald Mosley oraz David Lloyd George. Będą oni później możliwi do zatrudnienia jako ministrowie. Swoją drogą każdy z nich ma swoją oddzielną, unikatową, bardzo ciekawą historię. No proszę, dzięki przemówieniu radiowemu popularność znów rośnie.
No i stało się. Rząd stawił zdecydowany opór i poddał się do dymisji. To sprawia, że nasz kraj staje się kompletnie nieefektywny w swojej administracji. Jednak nas to nie zatrzyma. W międzyczasie doszło do remilitaryzacji Nadrenii. Cóż, Edward VIII miał silne skłonności pronazistowskie, dlatego oczywiście kompletnie by go to nie interesowało, szczególnie w tak trudnej sytuacji w kraju. Kolejne złe wieści, kolonie odrywają się od korony. Ale spokojnie, tak jak mówiłem, jestem na to gotowy. Zamknąłem wcześniej 40 dywizji tych zdrajców na Pacyfiku, więc nie będzie większych problemów z odzyskaniem tego, co nasze. Tymczasem w końcu doszło do królewskiego ślubu, a to już prosta droga do uzdrowienia sytuacji. Najwyższy czas powołać do życia partię królewską. Wspaniale, Edward sam przejmuje władzę i z pomocą swoich ministrów odnowi imperium do dawnej świetności. Jeszcze tylko cel na wzmocnienie jego cech i zaczynamy prawdziwą zabawę. Na początek Irlandia. Za długo była niepodległa, czas by znów wróciła pod naszą okupację. Resztę wojsk już szykuje do inwazji na Kanadę, Południową Afrykę, Australię i Nową Zelandię. Aby moja armia zadawała potężne ciosy, robię z niej mieszankę piechoty i artylerii w połączeniu z doktryną przewagi ogniowej będę nie do zatrzymania. Cel ukończony, czas powołać na ministra Churchilla oraz podbić Irlandię. No i proszę bardzo, niecałe 2 tygodnie i irlandzkie fabryki już zasilają naszą wojenną gospodarkę. Następny cel narodowy to wzbudzenie lojalistycznych odruchów w koloniach. Da to możliwość wywołania wojny domowej w naszych dawnych marionetkach, jednak mnie to teraz nie interesuje. Co mnie naprawdę interesuje, to podbój tych wszystkich bogatych ziem i wcielenie ich bezpośrednio do korony. Wspaniale, cel gotowy, możemy atakować. Większość armii wroga jest uwięziona na Pacyfiku, a wokół niej jak rekiny pływają łodzie podwodne. Tak więc nie powinno być z tym najmniejszego problemu. Wypowiadając wojnę południowej Afryce, Australii i Nowej Zelandii, przy okazji zrobiłem achievement Empire Strikes Back. No fajnie, cieszę się bardzo. Kanadzie nie wypowiadam wojny bezpośrednio, ponieważ ma gwarantowaną niepodległość przez USA, a w tym momencie nie mogę jeszcze z nimi walczyć. Być może Kanada dołączy do swoich sojuszników w wojnie i nie będę musiał wciągać w to Stanów, no ale jednak nie wiadomo, zobaczymy. I już. Minęło kilkanaście dni, by poskromić 3 z 5 kolonii. A udało się to tak szybko, ponieważ tylko Afryka Południowa była ważnym członkiem frakcji w wojnie. Tak więc kiedy ona kapitulowała, pozostali uczestnicy poddali się również razem z nią. Wszystkie te ziemie należą do nas, a ich ogromna ilość fabryk zasila naszą produkcję. No i ostatni element naszej układanki – USA. Ale przedtem musimy się przygotować i zwiększyć naszą armię. Okej, armia na pozycji, flota w gotowości, możemy ruszać do akcji. Atakuje z 2 stron, od północy prosto w Kanadę i od południa przez Florydę. Jednak jak widzicie nie jest to zbyt efektywne. Kanada to ogromny obszar ze słabą infrastrukturą, natomiast na Florydzie zostałem szybko zatrzymany przez Amerykanów. Muszę coś szybko wymyślić zanim tu utknę, a gigant przebudzi się na dobre.
Okej, już wiem. Wykorzystam moją dominację morską i otworzę kolejny front poprzez desant. W ten sposób odetnę północ obrony Florydy i ruszę w głąb kontynentu. I jak mówię, tak czynię, a moje wojska w pośpiechu zabezpieczają jak największe obszary, zanim posiłki Amerykanów dotrą na front. Tak czy siak, mamy więcej dywizji, są one zdecydowanie lepsze, mamy lepszych generałów, wszystko jest po naszej stronie, teraz to już tylko kwestia czasu. Najważniejsze to odciąć północ Florydy i ruszyć na wschodnie wybrzeże. Zajmujemy pola roponośne w Teksasie i na południu, a także miasta i fabryki na wschodnim wybrzeżu. W międzyczasie dochodzi do bardzo krwawych bitew morskich. Szczerze powiedziawszy, już za bardzo mnie to nie interesuje, jesteśmy bardzo blisko zdobycia achievementa, jestem gotów poświęcić nawet naszą dumę floty, by zwyciężyć w tej wojnie. Jakieś pojedyncze amerykańskie desanty chcą nas odciąć, ale nasz atak jest już zbyt szeroki, by nas zatrzymać. Pojedyncze dywizje robią prawdziwy rajd po zachodnim wybrzeżu, zajmując San Francisco bez walki, a wojska w centrum już przebijają się do Chicago i Milwaukee. I w ten sposób upadają Stany Zjednoczone. A tuż po nich Kanada. Na konferencji pokojowej Kanadę wcielam do korony, natomiast USA marionetkuje. I moi drodzy, to już prawie koniec tego odcinka oraz achievementu. Pozostało już tylko jedno. Ustanowienie w USA monarchii. I w ten oto sposób pierwszą królową USA staje się żona Edwarda, niegdyś prosta kobieta, teraz królowa najpotężniejszego państwa w Ameryce. Królowa Wallis, pierwsza tego imienia. Naprawdę, kiedy dowiedziałem się, że w Hearts of Iron będzie można zrobić coś takiego, od razu chciałem zagrać Edwardem. Sytuacja wręcz komiczna i nieprawdopodobna by się wydarzyła w jakimkolwiek alternatywnym wszechświecie, jednakże wspaniale byłoby to zobaczyć, jak mąż, król ustanawia na tronie Ameryki swoją żonę. Kojarzy mi się to bardzo z Napoleonem, który w podbitych krajach ustanawiał monarchami swoje rodzeństwo i kuzynów. No i ostatnim wymaganiem naszego achievementa jest wypuszczenie Szkocji jako marionetki, tak aby gra słowna miała sens. No i gotowe. Achievemencik przyjemny, sama historia młodego króla ciekawa. Osobiście nie chcę myśleć, co by było, gdyby Edward pozostał na brytyjskim tronie, ponieważ miał też swoje mroczniejsze strony. Głównie chodzi mi o popieranie nazizmu i Hitlera. Jednak muszę przyznać, jest to na pewno jedna z najbarwniejszych postaci w historii XX wieku. Tak więc moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się spodobało i chcecie więcej takich filmów, to zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania i komentowania filmów. Wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać. No i oczywiście jeszcze raz zapraszam was wieczorem w środę na streama. A tymczasem jeszcze raz dzięki za to, że jesteście. Trzymajcie się, pa pa.